W języku angielskim funkcjonują dwa pojęcia – breeder i keeper, oznaczające hodowcę i posiadacza. W przypadku języka polskiego nie ma tak wyraźnego rozróżnienia określającego osoby posiadające papugi. Często mówimy potocznie, że ktoś hoduje papugę, mimo że ma tylko jedną. Ale jeśli jest właścicielem dorosłej pary papug, musi zdać sobie sprawę, że stał się, świadomie lub nie, hodowcą. W polskim internecie jest ogromna ilość grup poradnikowych doradzających w sprawach papug. Bardzo często osoby udzielające tych rad są przeciwnikami rozmnażania papug w hodowlach. I w przypadku, jeśli czyjeś ptaki zaczynają odbywać lęgi, doradzają, aby absolutnie nie zawieszać im budki, a jeśli już taka istnieje, to zlikwidować ją i jednocześnie niszczyć złożone przez papugi jajka. Jednak pozbawianie dorosłej pary papug budek, uniemożliwianie im odbywania lęgów jest jednym z największych gwałtów dokonywanych świadomie lub nie na ich naturze. Budka zainstalowana w klatce czy wolierze stymuluje papugi do odbywania lęgów, ale jej brak wcale nie oznacza, że papugi zatracą swój naturalny popęd i przestaną je odbywać. Tylko że w takim przypadku te lęgi obarczone są już bardzo dużymi elementami ryzyka. Dlaczego? Papugi, które nie mają budki, bardzo często nie dopuszczają partnera do siebie, a to rodzi frustrację. Pozbawiona budki lęgowej para papug często zachowuje się wobec siebie agresywnie i bardzo często kończy się to obrażeniami któregoś z ptaków. Jednocześnie samica, która nie ma możliwości złożenia jaj w gnieździe, nie ma budki lęgowej, zostanie zmuszona do złożenia jaj na przykład na dnie klatki. A jeśli takie zapłodnione jaja nie zostały zabrane przez opiekuna, często są wysiadywane i wykluwają się z nich pisklęta. Ale szansa na to, aby przeżyły, jest naprawdę minimalna. Jest jeszcze jedno zagrożenie. Jeśli papuga nie będzie miała budki lęgowej, często stara się do ostatniego momentu powstrzymywać przed złożeniem jaja. A to jest groźne dla jej zdrowia, a nawet życia, kiedy dochodzi do tak zwanego zalegania jaj. Owszem, wiele osób twierdzi, że ma parę papug, które nie mają budki i nie składają jaj, a równocześnie nie są wobec siebie agresywne. Rzeczywiście, czasem tak się zdarza, ale wielokrotnie przekonałem się osobiście, że były to papugi tej samej płci, czego ich opiekunowie nie byli absolutnie świadomi. Osoby, które w imię zasady nierozmnażania ptaków sugerują usunięcie dorosłej parze papug budki lęgowej, muszą zdać sobie sprawę, że są przynajmniej moralnie odpowiedzialne za zachowania papug, za wzajemną agresję, która często kończy się okaleczeniem i śmiercią, za przypadki zalegania jaj i wreszcie za wyklucie piskląt, które nie mają szans przeżycia. Czy to możemy określić mianem dobrostanu? Stare porzekadło mówi, że nie można zjeść ciastka i mieć ciastko. Dlatego każdy, kto zdecyduje się na trzymanie pary dorosłych papug, musi zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie stał się hodowcą i musi zapewnić im możliwie najlepsze warunki, zarówno jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. W profesjonalnych hodowlach, nawet jeśli zabiera się papugom jajka celem ich inkubacji i ręcznego wychowu piskląt, to zawsze raz w sezonie pozwala się papugom na odbycie lęgów. To jest niezbędne dla zdrowia psychicznego pary papug. Bardzo często krytykuje się ręczny wychów piskląt i uważa, że zabieranie jajek jest czymś nagannym, niemoralnym, a równocześnie popiera się, nawet nakłania do pozbawienia papug złożonych jaj, aby nie dopuścić do ich rozmnażania. Czy to nie jest typowy przykład moralności Kalego? Przeciwnicy rozmnażania papug argumentują, że jest ich za dużo. Kiedyś w Chinach też wprowadzono zakaz posiadania więcej niż jednego dziecka. Czy to jest dobry przykład, którym powinniśmy się kierować, jeśli chodzi o papugi? To ogromna frajda posiadać oswojoną, pozostającą z nami w bliskich relacjach papugę, ale wymaga to ogromnej ilości poświęcanego jej czasu. Nie zawsze jest to możliwe. Ale jeśli na skutek własnych przemyślanych decyzji lub też namowy osób, które uważają, że nie powinno się trzymać pojedynczej papugi, staliśmy się właścicielami pary papug,
Musimy być absolutnie świadomi tego, że nasze dotychczasowe doświadczenia z kontaktu z pojedynczą papugą zostaną zastąpione obserwacją wzajemnych zachowań pary papug, która już nie zawsze będzie tak bardzo związana ze swoim opiekunem. Ale za to widok piskląt opuszczających budkę z nawiązką zrekompensuje nam wszelkie niedogodności związane z zapewnieniem ptakom dodatkowej opieki podczas lęgów. A to, że papug jest rzekomo za dużo, wcale nie usprawiedliwia, abyśmy obserwowali eskalację ich agresji w klatkach i doprowadzanie się do okaleczeń, a nawet śmierci.